wcześniej byliśmy w Simone nad jeziorem i ruszyliśmy od razu, omijając Mediolan, w stronę Genui i właśnie wjechaliśmy do regionu Genui, jedziemy przez góry, a mała mieścinka nazywa się Garbarino. No ja zdecydowanie o wiele bardziej wyciszam się w takich naturalnych miejscach. Co prawda Wenecja była przepiękna i na pewno kiedyś tam wrócę. Odnośnie tej miejscowości Simone, magiczne w ogóle miejsce, bo to był taki półwysep na jeziorze i na końcu półwyspu był piękny zamek. Tam były też ruiny, ale też był zamek, przez który się wchodziło. I w środku było osobne miasteczko, co było niesamowite. Też spacerowaliśmy tak przy klifie, na którym był ten zamek, od strony tej wodnej, że tak powiem, pod klifem. Pięknie to wyglądało, tak powiem wam szczerze, że czułem się troszeczkę jak nad morzem, co też jest niesamowite, dla mnie też nowe, że jest połączenie gór i wody jednocześnie, że właśnie patrząc z dala na drugi brzeg tego jeziora było widać potężne, monumentalne góry, co mi się niesamowicie podobało. Ja również chciałbym, a ja też po prostu zobaczyć jak najwięcej, poznać jak najwięcej Włoch, jak najwięcej krajobrazów, miejsc i wydaje mi się, że to się liczy. Pojechaliśmy z Simone w stronę Genui. Jechaliśmy tak lokalnie, że bardziej się chyba nie dało. Tak krętymi i stromymi drogami do Genui. Wielkie szapoba w ogóle dla Mai, bo ona wtedy prowadziła. Było genialne w ogóle. No kombiakiem też nie jest tak łatwo, nie? Brać zakręty 120 stopni albo jechać w takich uliczkach, które są dosłownie szerokości samochodu, nie? Także to było spoko. Dojechaliśmy do wybrzeża wschodniego, do okolic Genui, gdzie od razu jak tam wjechaliśmy, to stwierdziliśmy, że miejsce nie jest dla nas, mimo tego, że jest przepiękne. Ogólnie nie pamiętam już jak się ta miejscowość nazywała, może znajdę i na ekranie wam się wyświetli. My byliśmy tam w momencie, w którym było gorąco i tłoczno i jakby po prostu przytłoczyło nas to. I mimo tego, że miejsce na zdjęciach wygląda genialnie i jest po prostu piękne, to stwierdziliśmy, że to po prostu nie jest dla nas i to był ten pierwszy raz, kiedy skorzystaliśmy, mam nadzieję, że ostatni, z autostrady. Mam nadzieję, że ostatni, dlatego że postanowiliśmy, że raczej nie będziemy ich używać, bardziej w takich może nie tyle co awaryjnych sytuacjach, a bardziej w sytuacjach, w których chcemy faktycznie coś ominąć. Ogólnie jechaliśmy od właśnie okolic Genui do Verdigio, która to miejscowość jest niedaleko Pizy i tam w Verdigio zatrzymaliśmy się na całe półtora dnia. Półtora dlatego, że przenocowaliśmy tam i później zostaliśmy tam jeszcze jeden dzień z racji tego, że ja osobiście potrzebowałem odpoczynku, potrzebowałem po prostu nic nie robić, w jakiś sposób się wyciszyć. Siedzieliśmy na plaży, czytałem, skończyłem w ogóle trzecią część Harry'ego Pottera, to naprawdę fajny, miły dzień. Wczoraj zrobiliśmy sobie pauzę, po prostu poleżeliśmy na plaży w miejscowości Vieraggio bodajże przed Pizą. Po prostu odpoczynek od ciągłego ruchu, od ciągłego podróżowania. Także te bateryjki wydaje mi się naładowaliśmy. No i co? No i zapraszam was ze mną do Pizy. Ogólnie nazwijmy to kompleksem katedra plus baptystelium, czyli takie miejsce, jak dobrze wyczytałem, w którym odbywał się i odbywa sakrament chrztu i krzywa wieża, która stoi po drugiej stronie, katedra na środku, baptystelium i wieża, której tutaj jest czubek, stoi za katedrą. Pokażę wam ją zaraz. Miało to być jeden kompleks i
miała to być reprezentacja potęgi Pizy w tamtym okresie, bo jak też z tego co pamiętam, Piza była wtedy potęgą morską. I wszystkie to zdobienia, które widzicie, wszystkie te wykończenia, czy chociażby, tak jak Maja to fajnie nazwała, że nie poprzestano na jednym, nie poprzestano na jednej rzeźbie, na jednej ozdobie, tylko wszystko jest tutaj tak misternie wykonane. W środku nie można robić zdjęć, więc na pewno Wam nie pokażę, jak to wygląda w środku. I mówię tutaj o katedrze samej, o katedrze Najświętszej Maryi Panny. Wieża jest dociążana ponad 800-tonowym blokiem. Na początku to było troszeczkę ponad 600 bodajże, teraz jest ponad 800, to tak, żeby się faktycznie do końca nie przewróciła. Podobno po prostu majstry, budując całą konstrukcję, co nieco spartaczyli robotę, ale faktycznie udało się ją uratować i stoi tak do dziś. Podobno ludzie, którzy zajmowali się właśnie dociążaniem betonowymi blokami tej wieży, umocnili ją na kolejne około 300 lat. Powiem Wam szczerze, że jak tutaj jestem, to całkiem robi wrażenie i też w sumie jak się na to patrzę, to mam wrażenie, że się zaraz wywróci. Tam jest niecałe 6 stopni, chyba 5,5, niecałe 6 stopni odchylenia. Żeby zbudować coś takiego w tamtym czasie, w XI-XII wieku, trzeba mieć przede wszystkim bardzo dużo pieniędzy, bardzo dobrych specjalistów i bardzo dużo pieniędzy. Więc tak ten kompleks wygląda. Tutaj jest katedra, jest od drugiej strony. Tam jest baptisium, jeżeli to dobrze wymawia, właśnie do odprawiania chrztów. No i wieża. No i jak widzicie, no miejsce, wiecie, no oblegane przez turystów jednak. Jednak jest tutaj dużo ludzi, ale nie ma aż takiego ścisku. Mógłbym powiedzieć, że w Wenecji było więcej osób, a w Wenecji byliśmy parę dni temu, więc no też na pewno się liczy to, że dzisiaj jest niedziela. No i tak,